Cześć wszystkim, Cointrick Mining z tej strony. W tym filmie omówię parę nowości, jakie miały miejsce w świecie kopania kryptowalut w minionych tygodniach. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że to co usłyszycie w tym filmie nie jest poradą inwestycyjną. Niedawno miała miejsce premiera nowych kart graficznych stricte do kopania kryptowalut od firmy Sapphire. Są to modele X060 i X080. Karta X060 bazuje na generacji Navi 2, czyli możemy ją bezpośrednio porównać do modelu RX 6600. Jej osiągi są bardzo zbliżone do tej karty, więc nie ma tutaj się zbytnio na czym rozwodzić. Ponad 29 MHz na sekundę przy poborze ze ściany na poziomie 58 W. Ten model posiada m.in. podciągnięty zegar pamięci, pozwalający mu taktować na wyższych wartościach, natomiast posiada również obniżone taktowanie rdzenia o 18%. Model X080 jest odpowiednikiem karty RX 6700 i możemy od niej oczekiwać prędkości na poziomie 41-41,5 MHz na sekundę przy realnym poborze ze ściany na poziomie 90-100 W. Dla Nvidia takie osiągi możemy uzyskać z karty np. RTX 2070. Modyfikacje wykonane przez Sapphire pozwalają osiągnąć karcie kilka procent większe prędkości kosztem lekko zwiększonego poboru prądu. Oba modele kart X0 posiadają również mniej wyjść obrazu i nie są wspierane przez inny system niż Linux. Jeżeli chodzi o ceny, kartę X060 możemy zakupić od okolic 2000 zł. Na model X080 należy wydać około 3500 zł. Czy warto zatem kupować te karty? Zacznijmy od porównania tych modeli do RX 6600 i 6700 tradycyjnych kart. Pierwszą z nich możemy kupić obecnie od 2300 zł w górę. Jeżeli chodzi o model 6700, wyniesie on nas co najmniej 3900 zł. Mamy zatem możliwość nabycia kart o podobnych osiągach za 10-15% mniej kosztem niższej wartości potencjalnej od sprzedaży. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli planowałbym budowę kopalni na większą skalę z planem skupienia się na kopaniu Ethereum z dostępem do prądu w dobrej cenie i nie planowałbym odsprzedaży tego sprzętu w przyszłości, prawdopodobnie skusiłbym się na teoretycznie darmowe zwiększenie mocy o 10-15%. Jeśli natomiast wybierałbym sprzęt jako osoba kopiąca na małą domową skalę, wolałbym zakupić karty bardziej uniwersalne, bezpieczne i lepiej zachowujące wartość. W skrócie, modele miningowe mogą być dobrym wyborem, lecz bardziej ryzykownym. Jeśli chcemy zwiększyć poziom bezpieczeństwa inwestycji, pozostałbym przy tradycyjnych modelach kart. Przejdźmy teraz do niecodziennych newsów ze świata kopania na FPGA. Firma Xilinx oferuje sprzedaż układów Varium C1100, które nadają się do kopania Ethereum. Co więcej, są obecnie najwydajniejszym urządzeniem do kopania Ethereum bez cienia konkurencji. Po wgraniu odpowiedniego bitstreamu to urządzenie jest w stanie osiągać prędkość ponad 70 MHz na sekundę, pobierając zaledwie 100 W. Koszt urządzenia $1293, co daje nam nieco ponad 5000 zł. Czas oczekiwania to 5-6 tygodni, wysyłka ze Stanów, więc trzeba się jeszcze liczyć z dodatkowymi kosztami na granicy. Osiągi brzmią świetnie, natomiast zagłębiając się w szczegóły nie jest już tak kolorowo. Układy FPGA są urządzeniami, których działania nie programuje się w procesie produkcji. W przypadku procesorów w waszych komputerach nie musicie od nowości programować sposobu ich działania, inaczej jest w przypadku FPGA. Aby to urządzenie mogło kopać Ethereum, potrzebuje do tego specjalny zestaw instrukcji zwany bitstreamem. Taki obraz sytuacji powoduje, że aby kopać inną kryptowalutę, potrzebujemy zupełnie innego bitstreamu obsługującego inne algorytmy. Takich bitstreamów przynajmniej do tego modelu nie ma, jeszcze nie powstały i nie wiadomo czy powstaną w ogóle ze względu na skomplikowanie i opłacalność tego procesu. FPGA jest zatem czymś pomiędzy ASIC-iem i kartą graficzną. W teorii posiada inne zastosowania poza kopaniem kryptowalut, natomiast są one dosyć niszowe i wymagają specjalistycznej wiedzy. Myślę, że jest to ciekawy wybór dla osób zakładających drastyczne opóźnienia we wprowadzeniu Proof of Stake na Ethereum i dla osób, które zdecydowanie lubią eksperymentować. I kolejna premiera 27 stycznia mieliśmy nieprzyjemność zobaczyć premierę kart RTX 3050. Dlaczego nieprzyjemność? Ta bestia prędkości w cenie niecałych 2000 zł oferuje zawrotne 12 MHz na sekundę przy poborze 45 W lub około 15 MHz na sekundę przy poborze 85 W. Najlepszą prędkość karta osiąga dla algorytmu Octopus, kryptowaluty Conflux i jest to 20 MHz na sekundę przy poborze 110 W, co przy obecnych stawkach prądu w Polsce, takich uśrednionych, daje nam przychód rzędu 59 centów dziennie i zysk na poziomie 14 centów.
Rocznie stanowi to całe 200 zł zysku, co daje nam okrągłe 10 lat zwrotu. Oficjalna informacja ze strony serwisu NiceHash. Ze względu na chęć zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania platformy NiceHash, serwis przestał wspierać minery od niezweryfikowanych dostawców. Obecnie tymi zweryfikowanymi zostają Excavator, NB Miner, LOL Miner, Nano Miner i XMRig w wersji open source. NiceHash podaje, że skontaktował się z deweloperami wszystkich popularnych minerów i w kilku przypadkach otrzymał już informację zwrotną, w której twórcy dla zachowania anonimowości nie będą chcieli się weryfikować. Cały news oznacza tylko tyle, że jeśli używacie NiceHash do kopania za pomocą minera np. T-Rex, to będziecie musieli się przełączyć na jeden z powyższych minerów. Jeżeli macie kartę NVIDIA, to z tych, które można obecnie wybrać, polecałbym NB Minera lub LOL Minera. Obstawiam, że z czasem NiceHash doda wsparcie dla większej ilości minerów, tylko będą musieli oni niestety przejść przez proces weryfikacji. Merge na Ethereum, chyba najgorętszy temat dla górników krypto. Na kanale Bankless, który swoją drogą serdecznie Wam polecam, możemy obejrzeć ciekawy fragment podcastu, gdzie Ryan i David dyskutują m.in. o ostatnich wzmiankach deweloperów Ethereum o stanie technicznym całej migracji. Link do tego fragmentu oczywiście zostawiam Wam w opisie filmu. Jak mówi Peter, kod Ethereum jest o krok od gotowości do merge'a. Deweloperom pozostał jeszcze największy test całego kodu i będzie on gotowy. Oczywiście taki test nie jest kwestią paru dni, nadal mówimy tutaj o bardzo skomplikowanym procesie. Ostatni czas pod kątem developmentu Ethereum opiera się właśnie na ogromnej ilości testów, o czym wspominał sam Vitalik w obszernym podcaście, który również znajdziecie na kanale Bankless. Jeśli macie wolne 2 godziny, zdecydowanie polecam. Wracając do merge'a, mimo wszystko nadal nie mamy oficjalnej informacji, kiedy będzie miało to miejsce. Kiedy będzie miało miejsce przejście Ethereum na Proof of Stake, musimy najpierw czekać na wprowadzenie bomby trudności na Ethereum, wtedy będziemy mogli to już uznać za zielone światło dla Proof of Stake. Obecnie planowana update'u Arrow Glacier to czerwiec 2022 roku i tylko i wyłącznie po zaistnieniu tej aktualizacji będziemy mogli mówić, że Proof of Stake będzie kolejnym krokiem. To tyle na dziś. Dzięki wszystkim za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć.